Był współzałożycielem szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych. Przechodzimy na cmentarz prawosławny. Ale mi ciary przeszło. Piotruś, jesteśmy przy pomniku kogo? I budowa zamknęła się w niebagatelnej kwocie. Dzień dobry, dzień dobry. Już niedługo 1 listopada, wszystkich świętych, święto zmarłych. Czas zadumy i przemyśleń. I postanowiliśmy, żeby zabrać was w takie miejsce i pokazać, jak to wygląda w Łodzi. Chyba pierwszy i najstarszy cmentarz. Stary cmentarz w Łodzi przy ulicy Ogrodowej. Samochód zostawiliśmy na parkingu Manufaktura przy Leroy Merlin. Maszerujemy ulicą Karskiego Do Ogrodowej. i tam w prawo będzie wejście na cmentarz. Znajdujemy się przy wejściu rzymskokatolickim, cmentarz świętego Józefa. Tak symbolicznie przeniesiemy się w świat zmarłych, gdzie pamiętajcie, nic nie jest nam dane na zawsze. Kiedyś wszyscy tutaj znajdziemy swoje miejsce. Ten zespół cmentarzy przy ulicy Ogrodowej pod względem wyznaniowym podzielony jest na 3 części. Katolicką, którą właśnie weszliśmy, protestancką i prawosławną, która jest tutaj najmniejszą częścią tego cmentarza. Nekropolia zachowała swoje pierwotne rozplanowanie układu alej. Układ zieleni obecnie o pomnikowym charakterze. W przeważającej większości artystycznie wartościowe grobowce, wywodzące się od czasów powstania cmentarza aż po współczesność. Dosłownie taki cmentarz, ale mi tak przypomina taki park, nie? Przez te drzewa. To jest kawał historii zachowany na tym cmentarzu, nie? No, jakby tak każdy mógł opowiedzieć swoją historię przeżytą. Znajdujemy się pod kaplicą rodziny Heinzlu. Zagrobna kaplica mauzoleum, wybudowana w latach 1899-1903 w stylu neorenesansowym według projektu berlińskiego architekta, stawiona w celu upamiętnienia jednego z największych łódzkich fabrykantów. Wzniesiona na planie prostokąta o bokach 10×9 z nakrywającą się kopułą. Kopuła została umieszczona na tamburze. Jego dekoracją stanowi 12 prostokątnych okien oddzielonych od siebie naturalnej wielkości płaskorzeźbami aniołów. Same figury przyciągają starannym wykonaniem o doskonale oddanych detalach. Szczyt kopuły wieńczy krzyż. Tam, jak widzicie, są wycieczki po cmentarzu z przewodnikiem. Można skorzystać z takiej formy zwiedzenia cmentarza przy ulicy Ogrodowej. Na cmentarzach zawsze podziwiam kunszt fotografii z tamtych lat, a to jest okres roku 1920. Zmarł pan Tomasz. Tak wygląda grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski, nauczyciel, kawaler Krzyża Walecznych i Niepodległości. Tutaj mamy żołnierza AK. Cmentarz zajmuje powierzchnię 21 hektarów i jest podzielony na 3 części wyznaniowe. Szerokie aleje wysadzone wysokopiennymi drzewami nadają nekropolii charakter cienistego parku. Kwatery są regularne, niezbyt zatłoczone, z różnorodnymi pomnikami nagrobnymi. Szczególne pola grobowe osadzone są niską roślinnością z przewagą drzew i krzewów. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych grobów posiadających duże znaczenie artystyczne. Właśnie tutaj mamy przykład śmigło. Mamy również też alejkę poświęconą
weteranom. Cmentarz to też takie muzeum historii. Możemy się zapoznać na przykład patrząc na czcionkę. Oczywiście tych oryginalnych grobów z tamtych lat. Jak to pismo wyglądało, jak to wszystko się rozwinęło teraz, w naszych czasach. Możemy sobie porównać i ogólnie myślę, że cmentarz jest takim miejscem zadumy, zatrzymania się w tym świecie, pomyślenia. Warto o siebie dbać, o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Właśnie o której mówiłam, historycznej części nagrobków z 1903 roku i pokój jej cieniom. Teraz najczęściej jest pokój ich duszom. Myślę, że tutaj też jest kawał historii, bo osoba zmarła w 1895 roku. Spójrzcie. I tu mamy pomnik z 1900 roku. Jaka to jest praca. Myślę, że to jest właśnie Czapliński. Pewnie wykonywał takie nagrobki. Misterna praca ludzkich rąk. Pomnik pamięci z roku 1873 roku. I oczywiście to, co już wcześniej mówiłam, pokój jego cieniom. Tak jak mówiłam, w Łodzi była wielokulturowość. Dla mnie najsmutniejszym nagrobkiem jest nagrobek dzieci. Myślę, że ta ławka niech będzie takim zobrazowaniem upływu czasu i że nic nie trwa wiecznie. Dopóki pamiętamy o bliskich, to oni zawsze z nami będą żyć i trwać w naszej pamięci. Póki pamiętamy, to bliscy są z nami. I teraz z części rzymskokatolickiej przechodzimy na cmentarz prawosławny. Przeszliśmy tą bramę i znajdujemy się przy ulicy Ogrodowej dalej i jest to najstarszy cmentarz prawosławny na terenie Łodzi, będący najmniejszą częścią kompleksu Starego Cmentarza. Zajmuje on niecały hektar powierzchni. Cmentarz ten został założony w 1855 roku. Początkowo miał powierzchnię 0,7 hektara i chowano na nim jedynie wojskowych i policjantów. W kolejnych latach udostępniono go również cywilnym. W 1988 roku cmentarz powiększono o kolejne 0,2 hektara. Od 1970 roku na cmentarzu odbywają się również pogrzeby katolickie. Było to spowodowane brakiem chętnych na puste miejsca po opuszczeniu Łodzi przez większość Rosjan oraz złą kondycją finansową parafii prawosławnej. Jesteśmy przy pomniku Ludwika Gejera, jeden z pionierów rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi i w Polsce, właściciel pierwszej fabryki włókienniczej o napędzie parowym w Królestwie Polskim. Również mamy grób Traugud Groman, fabrykant i przemysłowiec, przybył do Polski około 1820 roku z Saksonii i osiedlił się w Warszawie. Początkowo wytwarzał wyroby skórzane. W 1827 roku przeprowadził się do Zgierza i tu założył manufakturę wyrobów bawełnianych. Także takie osobistości spoczywają przy ulicy Ogrodowej. No tutaj, Monia, powiem Ci, po tej stronie cmentarza, jak weszliśmy od
strony prawosławnej. To Czyli jest, ta można prawosławna. powiedzieć, strona zachodnia tego cmentarza. No to jest bardzo dużo starych grobów. No zobacz, no tu po prostu jest historia. Tak, ja tam zobaczyłem jeszcze wielki grobowiec gejerów. Kolejny. To idziemy do przemysłowca. Grób rodzinny Emila Gejera, który urodził się w 1848 roku w Łodzi, a zmarł 13 września 1910 roku w Berlinie. Syn Ludwika Gejera, jako jeden z pierwszych przemysłowców łódzkich, posiadał wyższe wykształcenie. A tutaj obok znowu grobowiec, grób rodzinny Gustawa Gejera. Syn Ludwika Gejera, tak? Tutaj mają swoje groby, cała rodzina Gejerów. Zobacz tam jaka kaplica jest. Wow, Musimy idziemy pójść. tam. Jak tu jest gejer, tam wcześniej był jeszcze też jakiś fabrykant, to musi być gdzieś jeszcze Scheibler. No musi. No nie, ta kaplica co tam widzieliśmy, to jest właśnie kaplica Scheiblera. Ale tutaj z tej strony, kurczę, przy tych bluszczach takie przeniesienie się w czasie. No, a chodź, zobaczymy z przodu, a może się da wejść. Kaplica Scheiblerów jest dla mnie chyba najpiękniejszą z kaplic, którą Anna z Wernerów ufundowała dla swojego męża Karola Scheiblera. Jest to największe neogotyckie mauzoleum w Europie. Ostatecznie Scheiblerowie powierzyli przygotowanie projektu kaplicy warszawskiemu architektowi i budowa zamknęła się w niebagatelnej kwocie 220 000 rubli. Efekt miał robić wrażenie. Ja myślę, że do tej pory robi wrażenie, nie tylko w tamtych czasach. Obecnie prowadzona jest renowacja, ale zewnętrzna elewacja kaplicy została już niemal całkowicie odrestaurowana. Trwają też prace nad detalem w środku. Po prostu patrzcie i podziwiajcie. A dookoła natura rządzi się swoimi prawami. No powiem wam, że ta część cmentarza zrobiła na mnie ogromne takie wrażenie historyczne. Tutaj muszę wam to pokazać. Pokój i jego popiołom. W dowód uznania długoletniej pracy wyrobów bawełnianych Scheibler Emil Kluk. Nie dość, że jest dużo starych pomników, grobów, to jeszcze drzewa, które są pomnikiem przyrody, stoją tutaj bardzo, bardzo długo. Pamiętają historię tutaj, co się działo w Łodzi. Jeśli jesteście z Łodzi lub przyjedziecie do Łodzi, myślę, że przejście tymi alejkami pamięci. No cmentarz to jest, jakby nie było, takie muzeum historii, nie? Dokładnie. Historia po prostu. No. Głównie tutaj na tą stronę zachodnią, tu jest bardzo dużo tych grobów starych takich, gdzie jest kaplica Scheiblera właśnie, groby Gromana, Gejera, ale mi ciary przeszły. Piotruś, jesteśmy przy pomniku kogo? Harcmistrz Drów, Blady, na niego się mówiło, Blady. Ja z nim na obozie byłem. Także posiedzimy tu nagrani blisko Boga, popatrzymy na doliny mgle przedświtu i zejdziemy, każdy pójdzie swoją drogą, moje góry jak daleko znów do szczytów. Tu jestem ja, w niebieskiej koszulce, a tu jest Blady. Blady. Jego podpis, nie? No. To czuwaj, druhu. Tutaj mamy pomnik lider łódzkiego środowiska Wielkiego Kapitału w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku, działacz gospodarczy, ojciec łódzkiej komunikacji tramwajowej, miejskiej i podmiejskiej, społecznik, jednocześnie uważany za symbol brutalnego kapitalisty, wyzyskiwacza robotników, traktującego ich w poniżający sposób.
Skoro już idziemy tymi alejkami, to chodźcie ze mną. Pomnik Sofii Biderman, pomnik na rodzinnym polu grobowym Majerów w części ewangelickiej Starego Cmentarza. Była żoną pierwszą Alfreda Bidermana, łódzkiego przemysłowca branży włókienniczej, wieloletniego prezesa zarządu łódzkich tramwajów miejskich. Ten anioł, który widzicie, to Sofii, która pochyla się nad swoimi dziećmi, które osierociła odchodząc z tego świata, mając 27 lat zaledwie. Pomnik jest uważany za najpiękniejszy na tym cmentarzu, wykonany w Rzymie z białego marmuru. Mamo, wygrałaś wyścig do Pana, swój ból zamknęłaś w zastygłych powiekach. Komu opowiadać mam teraz śmiech Twoich wnuków? Z kim podzielić się radością? Mamo, przyjdź do mojego snu i powiedz, wszystko jest jak powinno być. I to jest wiersz Ryszarda Szocińskiego, Tańcząc Bieszczadem. Myślę, że on w tym miejscu jest wymowny. Tutaj mamy pomnik. Był założycielem pierwszej fabrycznej straży ogniowej w swojej fabryce i współzałożycielem łódzkiej straży ogniowej ochotniczej w latach 1876-1888. Pełnił funkcję prezesa i komendanta całej łódzkiej straży ogniowej ochotniczej. Należał do przeciwników powstania styczniowego, był współzałożycielem Banku Handlowego w Łodzi. Mamy tutaj pomnik, odbywał on tournée po Europie. Ira Aldrich. Latem 1867 roku w Łodzi miał zagrać Otella w nieistniejącym już Teatrze Paradyż przy ulicy Piotrkowskiej. Aldrich zdążył wystąpić w Piotrkowie Trybunalskim. Po przybyciu do Łodzi zachorował najprawdopodobniej na zapalenie płuc i zmarł. Gromadził wiele tysięcy mieszkańców miasta, a konduktowi pogrzebowemu przewodził ówczesny prezydent Łodzi Edmund Pochlens. Został pochowany na ewangelickiej części cmentarza przy ulicy Ogrodowej. Przybył z Nowego Jorku. Jesteśmy przy grobie doktora Karola Jonszera, który urodził się w 1850 roku w Lublinie, a zmarł w 1907 w Łodzi. Był organizatorem utworzonego w 1886 roku Towarzystwa Lekarskiego Łódzkiego, którego prezesem został w 1897 roku i funkcję tę pełnił do końca swojego życia. Współtworzył także Towarzystwo Pogotowia Ratunkowego. Opieką lekarską otoczył najbardziej potrzebujących robotników łódzkich. Był pomysłodawcą powstania pierwszego szpitala dla robotników. To on jako pierwszy dał pomysł budowy przyfabrycznego szpitala służącego robotnikom. Był współzałożycielem szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, czyli tak zwanej naszej Kochanówki. Obecnie szpital imienia doktora Babińskiego w Kochanówce oraz szpitala dla dzieci, szpital Anny Marii, obecnie szpital imienia doktora Korczaka przy Alei Piłsudskiego. Tutaj mamy pomnik prawosławny. Osoba zmarła w 1906 roku. To również 1906. I również 1906 rok. I jeszcze tutaj. I mamy tutaj rok 1877. Urodzona 1910. Osoba zmarła. Dla porównania pomnik, dzieło naszych czasów.
Rozstanie jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją. Kochajmy bliskich, tak szybko odchodzą. Już będziemy wychodzić. Tak na koniec chyba chciałabym powiedzieć, że gdy odprowadzamy swoich bliskich na cmentarz, to znikają z naszych oczu, ale niech pozostaną w naszych sercach i pamięci już zawsze.